Dzień dobry wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale o aranżacji i projektowaniu wnętrz. Dzisiaj zadaję pytanie, czy łatwo w 2020 roku jest wyremontować kawalerkę za 25 tysięcy złotych? Od razu powiem, było to remont mieszkania bez łazienki. Wiemy, że remont łazienki kosztuje niemało. Akurat mam doświadczenie w projektowaniu takiej samej łazienki. Wiem, że w tym przypadku wydalibyśmy około 10 tysięcy złotych. W zależności oczywiście, jakie materiały byśmy użyli, ale przy takiej łazience już kiedyś wydałem 10 tysięcy złotych. Co ważne, remont ten miał być wykonany z dobrych, solidnych materiałów. To nie był remont wykonywany pod sprzedaż, pod najem. To było wykonywane mieszkanie dla inwestora, który na pewno przez ileś tam lat będzie mieszkał. Później może to mieszkanie będzie wynajmowane. Dlatego te materiały nie mogły być najtańsze, takie, które wytrzymają nam tylko rok, góra dwa, tylko solidne. Oczywiście, nie mogły też być drogie. Chodziło o to, żeby znaleźć ten złoty środek i zrobić to tanio i dobrze. Przedstawię Wam dokładne wyliczenia, ile kosztowało meble, urządzenia, ile kosztowały materiały budowlane do tego mieszkania. Wszystko to jest podliczone, sumowane, tak więc udokumentowane, tak więc na 100% wiemy, ile co do złotówki inwestor wydał na remont tego mieszkania. Ile kosztowała kuchnia, zaznaczam kuchnia z IKEA, czyli nie najtańsza, też nie najdroższa, ale ładna i solidna, na pewno długo wytrzyma w takim mieszkaniu. Wszystko to zobaczycie te koszty, no i sami stwierdzicie, można czy nie można wydać tyle na mieszkanie. Tymczasem zobaczcie, jak to mieszkanie wyglądało pierwotnie. Ok, to są zdjęcia mieszkania, jak ono wyglądało przed remontem. Za chwilkę pokażę Wam film już gotowego mieszkania. Na ten moment naciśnij Ty, subskrybuj, dzwoneczek, żeby się otrzymywał powiadomienia o następnych filmach, a ja już pędzę do mieszkania, żeby Wam przedstawić finał danej metamorfozy. A teraz mamy efekt końcowy naszego remontu kawalerki, który kosztował niecałe 25 tysięcy złotych. Jak widzicie, kuchnia ładna, duża, solidna z firmy IKEA. Kosztowała 2820 zł plus blat. Blat 900 zł z tego względu, że chcieliśmy automatycznie zrobić tutaj miejsce do jedzenia, do przygotowywania posiłku, tak więc musiał być to głęboki blat. Sama ta szafa kosztowała tak naprawdę więcej niż ta kuchnia, ponieważ kosztowała 2950 zł, ale jest ona wykonana pod zamówienie, na wymiar, w danym kolorze, bo zależało nam na kolorze podobnym do łóżka i jest ona automatycznie naszą ścianą. Ścianą, która przegradza nam, oddziela łóżko. Zobaczcie zresztą sami. Tak? Zrobiliśmy u góry szynę, na której powiesiliśmy zasłony. Dzięki temu, jeżeli ktoś ogląda telewizję, mamy w łóżku ciemno i jest mocno wygłuszone, wyciszone te miejsce. Narożnik nieduży, oczywiście. Nie jest duży, ale na pewno kilka osób spokojnie tutaj usiądzie i może posiedzieć, poimprezować. W tym miejscu powstanie jeszcze biurko, ale jak widzicie, naprawdę ładnie, praktycznie to wszystko wygląda. 25 tysięcy złotych bez remontu łazienki, oczywiście to zaznaczam, ale uważam, że efekt końcowy
naprawdę wyśmienity i z materiałów, jak wspomniałem, dobrych i solidnych. Tak jak wspominałem, remont tego mieszkania wyniósł niecałe 25 tysięcy złotych, bez łazienki zaznaczam. I nie mówię tutaj tylko o remoncie takim remontowo-budowlanym, ale o zakupie również sprzętów, mebli, sprzętu AGD. Od razu wspomnę, że była promocja, kolejny sprzęt za złotówkę, dlatego w zestawieniu zobaczycie, że pralka kosztowała tylko 8 zł. No ale z takich rzeczy trzeba korzystać. Na cały ten sprzęt klientka wydała 5846 zł. Ta kuchnia, którą tu widzicie, piękna kuchnia z Ikei, kosztowała 2820 zł. Plus blat, za który trzeba było zapłacić 900 zł. W podanej cenie jest oczywiście koszt materiałów wykończeniowych typu płytki, panele, oświetlenie. Jest również koszt robocizny, gdzie tutaj nie wyszedł on faktycznie duży, ponieważ to, co można było, zrobione było własnymi siłami, ale fachowiec musiał położyć płytki, zrobić instalację elektryczną, wodną, oczywiście tutaj gładzie. Mimo wszystko koszt ten zamknął się w całego remontu właśnie w tak niewielkiej kwocie. Można? No można, jak się chce, to wszystko można. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta metamorfoza. Jeżeli tak, to czekam na łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, czy podoba Wam się mieszkanie po tym remoncie. A na ten moment dziękuję, do zobaczenia i cześć!